Jesteśmy na Przymorzu, przed blokiem, w którym działa się słynna scena w Furiozie. Opowiedz, co tutaj miało miejsce, bo to była taka spektakularna akcja. Tak, no to jest taka akcja, która ma związek z działaniami, kiedy jeszcze byłem antyterrorystą i braliśmy udział tutaj w zatrzymaniach przestępców różnego rodzaju. I akurat ta scena opisuje jedno z naszych wejść w wieżowcu, która związana była z taką grupą przestępczą zajmującą się tak zwaną wykupką, czyli kradli samochody, po czym zgłaszali się do właściciela, że mogą mu to auto zwrócić, jak się wykupi, nie? Czyli tak zwana kradzież za okup, czyli bierzemy, Tak. kradniemy samochód, dzwonimy do właściciela, ustalamy, dzwonimy do niego, mówimy, mamy twoje auto, za ile możesz się wykupić, albo dostajesz konkretną propozycję za Tak. I ile tutaj możesz to auto kupić. Mhm. tak, i tutaj to wejście było właśnie w Furiozie, to było to, w którym brałem udział akurat jako antyterrorysta jeszcze wtedy. No specyficzne miejsce, jak widać, jeżeli ktoś tutaj nigdy nie był, to raczej nie poczuje tego miejsca i nie będzie wiedział, jak ono funkcjonuje, bo to jest taki mikroorganizm, można powiedzieć, bo nie wiem, czy wiecie, ale ten blok ma 1800 mieszkań. Mieszka tu około 6000 mieszkańców. Więc Czyli to taka jest, mała wioska. tak, to jest mała wioska i to jest naprawdę swój mikroorganizm, który funkcjonuje dosyć specyficznie. To jest taki specyficzny blok, gdzie Tak, generalnie wchodzisz z antresoli do każdego poszczególnego mieszkania. No nie jest tutaj łatwo, miejsca jest mało, żeby wyważyć drzwi. Trzeba być niezwykle sprawnym. No tak, no antyterroryści musieli się nagimnastykować dosyć mocno tutaj, jeżeli chodzi o poruszanie się w tym obiekcie. Ja pracowałem w tym okresie w pododdziale antyterrorystycznym, więc znam tą specyfikę pracy i brałem udział w tej akcji zresztą, która miała tutaj miejsce. Można się spodziewać tutaj tak naprawdę wszystkiego. Zespół szturmowy, który tutaj musi się poruszać, musi precyzyjnie zostać, że tak powiem, podprowadzony pod właściwe drzwi i zrobić wejście w konkretne miejsce. A jest ryzyko, że taki potencjalny przestępca ucieknie, że na przykład wyskoczy z tej antresoli Tak, albo po tak. prostu od strony drugiej, czyli od Tak, podwórza? z drugiej strony jest bardzo łatwe wyjście na zewnątrz. Zresztą ja brałem udział w akcji, w której złodzieje samochodów próbowali wyskakiwać przez balkony, bo z tamtej strony są trochę inne balkony niż tutaj i udało nam się ich tam gdzieś zatrzymać. Natomiast tak, to te grupy przestępcze zawsze zajmowały te niższe kondygnacje, tak żeby po prostu można było wyskoczyć przez balkon, czyli pierwsze, maksymalnie drugie piętro, bo wyżej to już nie. Mhm. Ta scena, która była tutaj kręcona w Furiozie, jak z perspektywy fachowca ją oceniasz? No to była krótka scena akurat, bo te działania są zawsze bardziej złożone i trochę skomplikowane, natomiast myślę, że dosyć dobrze oddaje tą specyfikę działania, bo to szturmowanie tego rodzaju obiektu jest specyficzne, zupełnie inne. Trochę przypomina działania gromu na morzu niż takiego klasycznego działania antyterrorystycznego ze względu właśnie na te długie antresole i długie korytarze i przejścia. I od razu ma się dużo gapiów, no bo to jest duży blok, Tak, mieszka no tu tutaj 6000 osób. już budzimy zainteresowanie, więc myślę, że tutaj ta szybkość działania zespołu antyterrorystycznego jest kluczowa. Bez tego można spodziewać się, że krótki sygnał przestępców czy tam członków grupy spowoduje, że wszyscy się ulatniają i nikogo Czyli łatwo tutaj... spalić akcję. Tak, bardzo łatwo jest tutaj spalić akcję i działanie jest bardzo trudne. No, 6000 ludzi mieszka tutaj w tym obiekcie, więc można spodziewać się, że każdy gdzieś tam kogoś zna i może uprzedzić. Potencjalne 6000 par oczu, które Tak jest. widzą tutaj też z tych balkonów jest też dobra widoczność. Podjazd takich pojazdów tutaj, no ja wiem, że to są pojazdy cywilne, no ale generalnie widać, że grupa szturmowa charakterystycznie ubrana i tak dalej, prawda? To jest bardzo trudne, tak. Działanie, zachowanie konspiracji w takim miejscu jest dla zespołu antyterrorystycznego wyposażonego po zęby w ciężki taktyczny sprzęt, w hełmy, kominiarki, kamizelki taktyczne, jest trudny. Stąd tak ważne jest przygotowanie i rozpoznanie tego obiektu, że w chwili, kiedy następuje już atak, no to wiadomo dokładnie, w jakie miejsce taki zespół musi się udać i jak zadziałać. No dlatego właśnie wchodzi się o godzinie 6 rano, czy też tam po zachowaniu ciszy nocnej, żeby też zachować ten element zaskoczenia i żeby jak najmniej tych gapiów potencjalnych było, tak? Tych Zgadza się, tak. Ta 6 godzina to jest taka słynna, ale niestety to jest teoria tylko, bo to nie jest tak, że przestępcy czekają na nas o 6 godzinie. Wręcz miałem kiedyś taką historię, gdzie grupa, która była odpowiedzialna za zabójstwo w Wejherowie, zresztą tu niedaleko,
to członkowie tej grupy przestępczej codziennie rano przed godziną 6 wychodzili na zewnątrz budynku i czekali, aż zostaną zatrzymani po to, żeby antyterroryści nie weszli do nich na mieszkania, nie zatrzymywali ich Spodziewali się po prostu wśród tego. najbliższych, wśród rodziny, żeby nie wyważali im drzwi, nie niszczyli mieszkania, więc oni za 10:06 wychodzili zawsze na zewnątrz. Więc, no i też to wynika z tego, że często tak grupy przestępcze funkcjonują według własnego rytmu, a nie takiego, jak my byśmy sobie zakładali i te działania zaczynają się czasami takiego zespołu w nocy i przeciągają się 6, 7, 8, 10, 12 i tak dalej, więc akurat ten szturm, który tam miał miejsce, to był w środku dnia, taki w najgorszym możliwym momencie, ale czasami nie ma wyjścia. No, spotykałem się też w swojej pracy zawodowej z taką sytuacją, że na przykład antyterroryści wchodzili wieczorem, bo nie było na co czekać, bo była na przykład, mieli na przykład informację, że ten delikwent może się ulotnić, że przygotowuje się do jakiegoś wyjazdu. Albo były też akcje w miejscu publicznym, gdzie policjanci zajeżdżali drogę, wyskakiwali antyterroryści, granaty hukowe i zatrzymanie takie dynamiczne na ulicy. Także to nie ma reguły, prawda, że to 6 rano i to taka magiczna godzina. Nie ma żadnej reguły, ale wspomniałeś o tych granatach hukowych i tutaj nie ma w tym materiale, w Furiozie, ważnego elementu, dlatego że tu po raz pierwszy zostały użyte granaty hukowe, tak zwana 9, która ma specyficzny sposób działania i w czasie tego wejścia ten granat został użyty. On działał dosyć specyficznie i tak szczerze mówiąc był pierwszy i ostatni raz użyty, dlatego że on ma szybki czas zwłoki, natomiast w środku zaczyna wybuchać ileś tam razy, tak? Więc to była sytuacja taka, gdzie... Jeden wrzut i jest kilka strzałów. i 9 wybuchów w środku. Więc ta sytuacja spowodowała, że antyterroryści wchodząc na ten obiekt byli, że tak powiem, szybsi niż ten granat. I kiedy on zaczynał wybuchać, to wszyscy znajdowali się w środku tego kotła, więc zarówno ci, którzy mieli być zatrzymani, jak i antyterroryści. Czyli to taki trochę błąd. Może nie błąd, ale specyfika tego granatu akurat taka jest i rzadko się w tej chwili to używa. Raczej... A po co się w ogóle wykorzystuje te granaty? Żeby był No w środku, kiedy wiemy, że są osoby do zatrzymania, które mogą być gotowe na takie wejście, czy móc zareagować, sięgnąć po broń, no to taki granat huk błysko ma spowodować chwilowe wyłączenie takiej świadomości i tego człowieka i dać tą przewagę właśnie zespołowi szturmowemu na wejście do środka. Była taka sytuacja kilka lat temu, że antyterroryści weszli do domu w Straszynie pod Gdańskiem i mężczyzna, który miał zostać zatrzymany, wyjął broń. Doszło do strzelaniny, no i niestety ten mężczyzna został zastrzelony, zginął podczas tej akcji. Więc jest ogromne ryzyko, prawda, wchodząc do nieznanego obiektu. Tak, no to była słynna sprawa. Ten człowiek to był płatnym zabójcą, który zastrzelił zimną krwią kobietę w Warszawie, strzelając jej w głowę, więc antyterroryści, myślę, mieli pełną świadomość, że zatrzymują bardzo, bardzo niebezpiecznego przestępcę, płatnego mordercę, który może zrobić wszystko. Więc te działania są objęte bardzo wysokim ryzykiem, stąd wymagają dużego doświadczenia od policjantów, przeszkolenia i znajomości tej taktyki policyjnej, specjalnej. To nie jest łatwa praca. To jest praca bardzo stresująca, praca bardzo niebezpieczna. A czy dobrze opłacana? No już coraz lepiej, ale swego czasu myślę, że bycie antyterrorystą to był sposób na życie, to była pasja, to było coś, do czego każdy gdzieś tam dążył, po prostu lubił ten zawód. Myślę, że coraz lepiej płatna, aczkolwiek jeszcze absolutnie niewystarczająco dobrze, tak jak powinna być. Policjanci ogólnie powinni zarabiać o wiele więcej niż w tej chwili, bo przełożyłoby się to na pewno na większą efektywność i większą ilość policjantów w terenie i tak dalej. A kończąc już ten wątek zatrzymań z udziałem kontrterrorystów, to cała akcja ile trwa? To chodzi o to, żeby to jak najkrócej zrobić, jak najszybciej, jak najsprawniej? No więc tutaj ta akcja była dosyć specyficzna, myślę, wyjątkowa bardzo, dlatego że ona się zaczęła tak naprawdę w McDonaldzie. Zespół szturmowy, w którym brałem udział, w którym byłem, przygotowywał się, miał chwilę taką przerwy przed podjęciem działań i nagle, kiedy już byliśmy w tym McDonaldzie, kiedy złożone zostało zamówienie, nagle padła informacja przygotować się do wejścia. I więc człowiek, który zamawiał te hamburgery w McDonaldzie, powiedział: proszę poczekać, my zaraz wracamy. No i też tak się stało, więc to była chyba jedna z najszybszych akcji antyterrorystycznych, jaka w ogóle się wydarzyła, dlatego że mając rozpoznanie, można było zajechać szybko, ułożyć szyk odpowiedni, wejść do obiektu, wejść na mieszkanie, zatrzymać tych poszukiwanych przestępców
jednocześnie szybko wrócić i dokończyć tego McDonalda. Tak Czyli troszeczkę. hamburger nie zdążył wystygnąć. Tak. No tak trochę oczywiście przejaskrawiam tą sytuację, natomiast było to bardzo ważne, bardzo szybkie wejście, które no, wynikało też z pewnej specyfiki. Ono musiało się też tak odbyć. Tutaj nie ma takiej możliwości, żeby podchodzić powoli, zastanawiać się, co tu zrobić, jak, gdzie ustawić. Dlatego gdański pododdział, no, mając bardzo duże doświadczenie, był w stanie takie zadania realizować i realizuje do tej pory. A ci, którzy by przyjeżdżali tutaj z centrum Polski czy z innych miast, myślę, że mieli ogromny problem, żeby się tu odnaleźć i w ogóle w jakikolwiek sposób zadziałać. No dobrze, ale powiedzmy o takiej sytuacji. Wchodzicie do środka, jest rodzina z małym dzieckiem. To co wtedy? No, to są szczególne środki wtedy ostrożności i no, należy bardzo racjonalnie podejść do całej sytuacji, bo może się okazać, że równie dobrze po prostu pomyłka na tyle jest znaczna, że to nie to mieszkanie, więc jakby to trzeba brać pod uwagę. No i no to szkolenie powoduje, że człowiek wie, jak się zachować w tej sytuacji. Nie wariuje taki antyterrorysta, tylko racjonalnie podchodzi do tego i dostosowuje się do tej sytuacji. No tutaj w tym fragmencie w Furiozie ta sytuacja odnosiła się do zatrzymania grupy przestępców, którzy byli zidentyfikowani. Oni w tych tutaj pomieszczeniach różnych przetrzymywali na przykład telefony komórkowe, karty SIM. To było takie miejsce tymczasowe, gdzie się spotykali po prostu po akcji, dzielili się pieniędzmi i to były właśnie lokale, które do tego służyły. Szefowie gangów raczej nie mieszkali w tym bloku, tylko w innych miejscach całkowicie, a tutaj to bardziej Taka baza. baza. Natomiast to co było kiedyś, natomiast nawet ten falowiec do dziś dnia jest wykorzystywany przez grupy przestępcze. W sezonie wakacyjnym, letnim tutaj mieszkają kieszonkowcy. Zwożą swoje tak zwane fanty z całego Trójmiasta i tutaj rozpływają się właśnie w tym blokowisku i więc to nie jest historia, tylko to jest coś, co się faktycznie tutaj, to życie toczy cały czas w pewnym swoim właściwym rytmie.